Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co trzeba zrobić, aby Wasz stary system operacyjny był równie bezpieczny jak nowy. I nie będzie to takie marketingowe ściemnianie, jakie słyszycie w salonie Apple'a czy tam w salonach sprzedaży komputerów, że jeżeli masz stary system operacyjny, musisz go wymienić na nowy. Albo najlepiej wymienić cały komputer na nowy. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj dowiecie się, jak zrobić, aby dalej używać system, który macie na starym komputerze. Oczywiście wprowadzając pewne małe zmiany. Obecnie mamy tutaj komputerek, gdzie jest system Sequoia. Sequoia, jak wiadomo, jest systemem wspieranym, także tutaj nie musicie już robić niczego. Natomiast w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o systemach starych, niewspieranych typu Ventura, Monterey, i jeszcze starszych. Tutaj przygotowałem dla Was takie zestawienie dwóch systemów operacyjnych. Jeden to jest Mac OS Monterey, i najnowszy tutaj będzie Tahoe. Mac OS Monterey, rok powstania 2021. I tutaj tych aktualizacji było sporo. Zobaczcie, ile tu jest poprawek. Poprawki odnośnie sprzętu, security fixes, poprawki bezpieczeństwa. Było tego sporo, aż do roku 2024 lipca, kiedy system przestał być oficjalnie wspierany przez Apple'a. Natomiast po prawej stronie mamy system Tahoe. I tutaj tych poprawek jak na razie jest niewiele i system ten jest na początku swojej drogi. To znaczy co miesiąc, co 2, co 3 będą się pokazywały jakieś poprawki bezpieczeństwa, aktualizacje i tak przez prawie 3 lata, kiedy wsparcie również zostanie zakończone. I teraz zobaczcie, iż system Monterey tych poprawek, aktualizacji ma już sporo. Większość tych luk bezpieczeństwa zostało wyeliminowane, natomiast w przypadku Tahoe, tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. Także zobaczcie, iż system Tahoe wcale nie musi być bardziej bezpieczny niż ten stary system Monterey. Oczywiście do Monterey już nie będzie żadnych poprawek, aktualizacji, ale system Tahoe wymaga jeszcze sporo aktualizacji. Tu macie jeszcze system Sequoia, który jest gdzieś tak w połowie swojej drogi. To znaczy jest sporo aktualizacji i one będą jeszcze się ukazywać przez 1,5 roku. I potem znowu system stanie się niewspierany przez Apple'a. Tak więc widzicie, iż kwestia bezpieczeństwa aktualizacji to jest taki proces, który nigdy się nie kończy. I w zasadzie można powiedzieć, że dany system osiąga swój szczyt, jakby najlepszy poziom bezpieczeństwa w 3. roku swojego tam powstania. I potem znowu to wsparcie się kończy. I teraz co w przypadku Monterey? W przypadku Monterey pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jeżeli macie taki system, to zaktualizować go do najnowszej wersji, jaka jest. Czyli aktualnie tu jest 12.7.6. Potem już nie będzie żadnych aktualizacji, ale tą najnowszą trzeba po prostu zawsze mieć. I oczywiście system operacyjny to nie wszystko. Najważniejszym programem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo korzystania z komputera, to jest przeglądarka, zwykła przeglądarka. I w przypadku systemu Mac OS trzeba wiedzieć, iż przeglądarka Safari jest na sztywno powiązana z systemem. To znaczy w momencie, kiedy kończy się wsparcie dla systemu, również kończy się wsparcie dla tej przeglądarki. Aktualnie najnowsza Safari to jest Safari 26.2. My tutaj mamy na przykład na tej Sequoii Safari 26.2 i ono jest dla systemów Sonoma, Sequoia i Tahoe. I widzicie, już nie ma tutaj już nawet Ventury. Wsparcie dla Ventury skończyło się już w lipcu 2025. Wtedy było Safari 18.6. Natomiast w przypadku Monterey jest jeszcze gorzej.
Mianowicie ostatnia wersja przeglądarki dla Monterey to jest lipiec 2024. macOS Monterey wersja 12.7.6. I teraz odnośnie przeglądarki Safari. Na starych systemach operacyjnych Safari działa coraz gorzej. Strony otwierają się coraz wolniej, niektóre w ogóle się nie otwierają, na przykład odnośnie bankowości elektronicznej. Działa to po prostu coraz gorzej. Oczywiście na systemie macOS Monterey to Safari jeszcze powiedzmy w miarę, tutaj nie ma jakiejś wielkiej tragedii, natomiast na starszych systemach operacyjnych korzystanie z przeglądarki Safari może być bardzo problematyczne. W tym komputerze mamy Safari zainstalowane, jest to Safari 17.6 i jak widzicie wersja 17.6 jest wersją starą, nie ma tu żadnych update'ów. I teraz co tu robić? Oczywiście Safari nie jest jedyną przeglądarką dla systemu macOS. Są przeglądarki według mnie nawet lepsze i co ważne aktualizowane. I teraz pokażę Wam taką przeglądarkę. Jest to przeglądarka Brave. Przeglądarka Brave, którą mam tu zainstalowaną. I zobaczcie, Brave is up to date, to znaczy, że wszystkie aktualizacje na system macOS Monterey są zainstalowane i ona wspiera systemy od macOS Monterey wzwyż. Jak wejdziemy tutaj, to zobaczcie, iż ostatni update 2026 rok. Tak więc te update'y są bardzo, bardzo częste. I teraz czym się ona wyróżnia? Przede wszystkim przeglądarka Brave oferuje nam bardzo dużą prywatność. To znaczy blokowanie reklam, trackerów i to już na dzień dobry. To znaczy nie musicie tutaj nic ustawiać, nie musicie korzystać z adblocka. Ta przeglądarka daje Wam to od razu. Zobaczcie tutaj na dole ilość zablokowanych reklam, trackerów, ilość zaoszczędzonego przesyłu danych, ilość zaoszczędzonego czasu. I teraz pokażę Wam, jak działa przeglądarka Safari po zainstalowaniu. Oczywiście to wiecie, ale jeszcze, żeby nie było wątpliwości, przeglądarka, która nie ma adblocka, oczywiście można adblock zainstalować, ale Safari działa tak. Reklama, 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 reklama. No i tak można by długo po prostu tutaj przewijać. Mnóstwo reklam. Natomiast Brave, ta sama strona, zobaczcie sobie. Czy widzicie tutaj jakąś reklamę? Nie ma żadnej reklamy. Oczywiście do Safari można zainstalować adblocka, ale tutaj ten adblock jest już, tak powiem, wbudowany i tu nic nie musisz robić, kompletnie nic. I on działa według mnie o wiele lepiej niż w przypadku innych przeglądarek. No, żadnych reklam nie widzicie tutaj. I teraz dwie rzeczy, które trzeba zrobić przy przejściu z Safari na przeglądarkę Brave. No pierwsza jest to oczywiście przeniesienie haseł. Przeniesienie naszych haseł do różnych stron, których mamy dużo. I teraz robi się to w bardzo prosty sposób. Mianowicie w przypadku ze strony Safari wchodzicie do preferencji. Tu oczywiście jeszcze to i pod zakładką password tu macie export password. I teraz te wszystkie hasła można wyeksportować do pliku CSV i to robicie ze strony Safari. Natomiast w przypadku Brave'a wchodzicie sobie tutaj w ustawienia, setting, password manager, setting i tu macie import password. I tutaj ten plik sobie ściągacie i oczywiście wszystkie hasła z Safari pojawiają Wam się w przeglądarce Brave.
No jeszcze druga rzecz, którą warto by tutaj zrobić, mianowicie wejść jeszcze raz do setting i tutaj w extensions zaznaczcie sobie to odtwarzanie zawartości DRM. No i w zasadzie tyle. I teraz trzeba wspomnieć, iż przeglądarka Safari jest bardzo wrażliwa na przykład jakieś niedociągnięcia sprzętowe. To znaczy, że macie starą grafikę, z którą niewiele można tam zrobić, poprawić, no to mogą być pewne artefakty, może coś się dziać. Natomiast w przypadku Brave'a, który nie jest tak ściśle powiązany z systemem, takie jakieś drobne, że tak powiem, niekompatybilności jeszcze tutaj przechodzą. Przykładem jest na przykład obsługa Netflixa. I tak, w starych komputerach, w starych kartach graficznych ten sprzętowy DRM nie można ustawić. I na przykład, jeżeli mamy coś takiego, Netflixa odpalamy na przykład w Safari. No zobaczcie, co się dzieje tutaj. Przeglądarka nie jest obsługiwana. No, ten sam Netflix w Browse będzie działał. Także taka prosta rzecz jak Netflix, i to nam rozwiązuje problem. W przypadku przeglądarki Brave jest bez problemu. W przypadku przeglądarki Safari niestety trzeba by kartę graficzną wymieniać tutaj. I teraz, jak Wam już wspomniałem, Brave jest kompatybilny od macOS Monterey wzwyż. I teraz pytanie, co zrobić, jeżeli po prostu macie jeszcze starszy system operacyjny typu Catalina, Big Sur. I tutaj przychodzi z pomocą inna przeglądarka Firefox. Firefox jest aktualizowany od systemu Catalina wzwyż. Tak więc jest to druga przeglądarka, którą możecie spokojnie używać. Taka podmiana Wam dobrze zrobi, myślę. I oczywiście trzeba tę przeglądarkę ustawić jako pierwszą w systemie i Safari już po prostu nie otwierać. Wiecie już, co nie działa na starym, niewspieranym systemie operacyjnym i co z tym zrobić. Natomiast teraz powiem Wam, co na takim systemie działa. Część z Was pewno myśli, iż macOS może działać bez programu antywirusowego. I tutaj może się zdziwicie, mianowicie używając macOSa musicie używać programu antywirusowego. Chcecie czy nie chcecie. Dlaczego? Dlatego, iż program antywirusowy jest już wbudowany jakby w system macOS. Nie można go w zasadzie odinstalować, nie można go zainstalować, on tam po prostu jest. Programem tym jest Xprotect. I teraz, jak sprawdzić, czy ten Xprotect jest w naszym systemie i czy on działa? I tutaj polecam taki programik, mianowicie Silent Night. Podam tutaj Wam stronkę jeszcze, skąd możecie sobie ten programik ściągnąć. Ogólnie mówiąc, służy on do sprawdzania zabezpieczeń w systemie macOS. Xprotect działa i jest aktualizowany nawet na bardzo starych systemach operacyjnych. W zasadzie od Cataliny poprzez Monterey wzwyż. Pomimo iż systemy te nie są już wspierane, Xprotect dalej działa i pobiera z bazy danych Apple'a pliki konfiguracyjne. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Czyli tak, Xprotect jest włączony, SIB jest wyłączony u nas, wiadomo. Trzeba zwrócić uwagę na wersję. Tu jest najnowsza wersja 5.3.2.7 i ostatnie zainstalowane update'y. I teraz, jeżeli coś będzie do doinstalowania, jakimś sposobem się nie zainstaluje, to możecie kliknąć na tą ikonkę Install All Updates. Tak jak Wam już mówiłem, program nie można zainstalować,
ani go w zasadzie odinstalować, natomiast czasem spotykacie się z sytuacją, kiedy ten Xprotect jest tutaj wyłączony. Jedną właśnie, w zasadzie główną przyczyną może być to, iż czasami z różnych przyczyn wyłączacie Gatepickera. Gatepicker jest to aplikacja, która służy do sprawdzania innych aplikacji i jest ona powiązana z Xprotectem, czyli Gatepicker musi być włączony. I teraz co zrobić, jeżeli on jest wyłączony? Jest na to prosty sposób. Tu przygotowałem dla Was takie dwie komendy do terminala. Jedna to jest wyłączenie Gatepickera, a druga to jest jego włączenie. Czyli wchodzimy sobie w terminal. Jeżeli mamy wyłączonego Gatepickera, dajemy copy, dajemy enter i ta komenda nam włącza Gatepickera i wtedy już na pewno Xprotect się tutaj pojawia, że jest pracujący i włączony. Drugim takim sposobem sprawdzenia, czy ten Xprotect nam na pewno działa, to jest bardzo prosty sposób, gdzie wchodzimy w monitor aktywności, tu sobie wpisujemy Xprotect, no i zobaczcie, wszystkie te usługi jak najbardziej są aktywne. Oczywiście są jeszcze programy, które na bieżąco jakby monitorują, sprawdzają, jak ten Gatepicker działa. Takim programem jest na przykład Xpro Check. Jeżeli sobie klikniecie tutaj na tą ikonkę, no to na pewno pokazuje ostatnie aktywności tutaj. Teraz jeszcze jak sprawdzić, czy pliki konfiguracyjne z bazy danych są ściągane z serwera Apple'a. Też dość prosty sposób, mianowicie plikiem, który ściąga się właśnie z serweru Apple'a jest Xprotect plik config data. I jak sobie wyszukacie tutaj w system library jakąś tutaj funkcją szukaj, to zobaczcie, pojawiają się tutaj wszystkie pliki, które były ściągnięte, które były update'owane. Czyli ostatni to jest z dzisiaj 11:07, mamy 11:18. Także jak widzicie na bieżąco te pliki są ściągane z serwera Apple'a i to wszystko nam ładnie działa. Czyli podsumowując, program Xprotect działa w tle, bardzo dyskretnie, ale bardzo też skutecznie. Nie musimy tutaj podejmować żadnych akcji, nie musimy go specjalnie załączać, on ciągle działa w tle. Jeżeli Was nie przekonuje to, iż macie tego antywirusa już budowanego w systemie, to zawsze można zainstalować program antywirusowy jakiś dodatkowy, z tym, że ja uważam, iż Xprotect jest zupełnie wystarczający, praktycznie nie używam żadnych programów antywirusowych. Natomiast tu mi się jeden zainstalował, jest to Avira. Jest to dość dobry program, ponieważ nie zużywa on naszych zasobów, też działa dyskretnie w tle, no i on jest aktualizowany o wiele częściej. No i trzeba jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej zalecie systemu MagOS, mianowicie MagOS ma swoje korzenie w systemach Unixowych. Są to systemy bardzo odporne na jakieś próby uszkodzenia tego systemu. Tutaj pliki systemowe, nawet jeżeli SIP jest wyłączony, nie tak łatwo jest usunąć. Praktycznie tutaj nie mamy bezpośredniego dostępu do tych plików systemowych. Możemy sobie je tylko przeglądnąć, co tu jest. Nie możemy ich tak po prostu usunąć, czy zamienić, czy dodać jakieś inne pliki. Także owszem, dysponując odpowiednim oprogramowaniem jak OpenCall Legacy Patcher, możemy robić ingerencje w sam system, ale musimy mieć odpowiednie oprogramowanie. Natomiast tak po prostu jest to niemożliwe. I teraz takie podsumowanie, co musicie zrobić w krótkich punktach. Po pierwsze, zupgrade'ować system do możliwie najnowszej wersji. Po drugie, zainstalować aktualną przeglądarkę typu Brave albo Firefox. Po trzecie, upewnić się, czy Xprotect działa. Jestem przekonany, że po tych wszystkich zabiegach wasz stary system operacyjny nie będzie mniej bezpieczny niż najnowszy system
macOS Tahoe. Oczywiście trzeba mieć tutaj na uwadze, iż nie eliminuje to problemu nowych programów, które po prostu są nowe wersje oprogramowania i one już nie będą się instalowały na starych systemach operacyjnych. Ale to jest kwestia bardzo indywidualna. Jakich programów używacie, czego potrzebujecie. Ale myślę, iż inaczej spojrzycie teraz na starsze systemy operacyjne nie jako potencjalne zagrożenie, którym was straszą, ale jako bardzo fajne narzędzie pracy, które można jeszcze używać 3-4 lata dłużej, niż by to wynikało po prostu z polityki Apple'a. Wszystko, o czym tutaj mówiliśmy dzisiaj, za 2 lub 3 lata oczywiście można zastosować do systemów Sequoia czy Tahoe. Zasady się tutaj nie zmienią. Te same metody możecie stosować właśnie do nowszych systemów za parę lat, kiedy one przestaną już być wspierane. I oczywiście zachęcamy do korzystania z naszego serwisu Hackintosha. Instalujemy tutaj najnowsze systemy operacyjne, jak i te starsze. Rozwiązujemy różne problemy z waszą konfiguracją, także jeżeli macie jakiś problem, chcecie zainstalować macOSa na swój komputer PC, to zapraszam do kontaktu. No i cóż, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.